Tajemnicza konsola z Lidla rozgrzała waszą ciekawość. Co to za sprzęt, co się w niej kryje, co ma w środku, co to za gry? Padało wiele pytań. Jedni mówili, że to hack NES-a, inni proponowali wgranie własnych gierek, a jeszcze inni twierdzili, że ta konsola z NES-em wspólnego nic nie ma i tylko go udaje, że to autorski system. Często też wspominaliście, że podobną konsolę mieliście już kiedyś w rękach. Zresztą ja też miałem małe déjà vu, jeśli chodzi o listę gier. Dlatego przysiadłem nad tym tematem, wyciągnąłem kilka losowych konsolek podobnego rodzaju i dzisiaj przedstawię wam szokujące ustalenia. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a to jest tajemnica konsoli z Lidla. Games and Vintage Days Wrocław, 11-12 października 2025 roku. Zapraszamy. Zacznijmy od faktu, że większość z nas te gierki już kiedyś widziała i to nie raz. Mówiłem zresztą, że jestem przekonany, że taką listę gier można znaleźć gdzieś tam, nawet zakopaną na naszym kanale i miałem rację. 8 lat temu zrecenzowaliśmy konsolę Plug and Play zwaną G-Box Controller, która miała identyczne gry. Gdzieś mi ona niestety zaginęła po tym, jak się połamała, ale to nic, bo mam tutaj inną, ale z taką samą zawartością, kupioną kilka lat temu przez Andrzeja z Retrosfery. Lista gier jest tutaj dosłownie identyczna. To jednak nie wszystko. Pamiętacie tą konsolę? My Arcade też pojawiła się u nas na tym kanale ledwie 4 lata temu. My Arcade Data East. Uwaga, jest to licencjonowana konsola, która posiada 8 znanych tytułów studia Data East, w tym na przykład grę Burger Time. Jednak gdy tylko przejdziemy na kolejne strony, nazwy okazują się znajome. Niby tych gierek jest więcej, ale generalnie tytuły się pokrywają. No właśnie, tytuły się generalnie pokrywają. Mam tutaj generalnie kilka przykładowych konsol z naprawdę wielu dostępnych na rynku, pochodzących z okresu minimum jednej dekady, może nawet trochę więcej, w których tytuły gier są takie same albo naprawdę mocno się pokrywają. Zupełnie jakby ktoś się tych tytułów nie wstydził i nie były to losowe nazwy gier niczym te z instrukcji obsługi do Rambo, do Atari 2600 Rambo. Pisałem więc kilka z tych nazw do internetu i już po chwili wiedziałem co i jak. Wydawcą tych gier jest chińska firma Nice Code Software, która została założona w roku 1999 i która zajmowała się głównie produkcją gier na 8-bitowe klony Plug and Play konsoli Famicom, w tym właśnie na potrzeby wczesnych konsol My Arcade, zwanych też zamiennie Dream Gear, oraz innego producenta tego typu zabawek Power Joy Plug and Play. Z biegiem lat firma Nice Code Software przeszła do produkcji nawet gier na systemy 16-bitowe, a nawet 32-bitowe, choć dalej mówimy tutaj o takich konsolkach z AliExpressu, jakie wszyscy znamy. Co ciekawe, firma podobno nadal istnieje, ale od dekady nie produkuje już gier, a zajmuje się normalnymi usługami programistycznymi i zupełnie zniknęła z radarów fanów retro. Do samych gier jeszcze wrócę, ale chyba powinniśmy w końcu sprawdzić, co się tutaj kryje, co się tutaj znajduje. Czy jest to jakiś klon NES-a, czy może rzeczywiście jakiś autorski system. No niestety otwarcie konsoli niewiele nam powiedziało. Mamy tutaj jeden wielki glut i to praktycznie wszystko. Ale przecież mam jeszcze konsolkę My Arcade. Zajrzyjmy też do niej. No jest tutaj bardzo podobnie, chociaż akurat w tym układzie widać, że prócz gluta mamy też jeszcze kość pamięci. Czy to znaczy, że nie dowiecie się już, na jakim hardware'ze chodzą te konsole? Oczywiście, że nie, bo łatwo to znaleźć po powiązaniach między producentami sprzętu i gier. Otóż moi kochani, te konsolki napędza technologia firmy VR Technology, a dokładnie chipy z serii VTXX. Tylko czym one są? Pierwsza wersja VT01 to po prostu typowy klon NES-a on a chip. Jednak wyposażone nie w wyjście wideo analogowe kompozytowe, jak typowe gluty, ale w wyjście, które umożliwia bezpośrednie podłączenie ekranów LCD. Jednak nie takich nowoczesnych, czy nawet nie takich okrutnych, ale bardzo okrutnych w technologii, która nie potrafiła praktycznie odwzorowywać kolorów. Chipy te więc zostały wykorzystane w bardzo niewielkiej ilości przenośnych, monochromatycznych klonów Famicoma. Druga iteracja z tej serii to układ VT02. Jest to rozszerzony chip udający NES-a i Famicoma i to całkiem mocno rozszerzony.
Po pierwsze, posiada wyjście do podłączenia bezpośrednio kolorowych ekranów LCD, więc generuje obraz naprawdę dobrej jakości, szczególnie jeśli podłączymy do niego dobry ekran, co zresztą widać na tych konsolach. Po drugie, ma rozszerzoną architekturę ze zmienionym trybem dostępu do pamięci grafiki programu, wbudowanym maperem i interfejsem RS232, sprzętową obsługą wyliczania pozycji trafienia pistoletem świetlnym, automatyczną obsługę przełączania PAL i NTSC, możliwość kopiowania pamięci przez DMA, drugi układ APU, który podwaja jego możliwości dźwiękowe i kilka jeszcze drobnych rozszerzeń. Jak też zrozumiałem z dostępnych materiałów, posiada wbudowaną pamięć ROM albo może korzystać z zewnętrznej pamięci, co by się w sumie zgadzało z konstrukcjami tych dwóch konsol, gdzie ta mniejsza nie ma kości pamięci, a ta większa już ma zewnętrzną kość pamięci. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, VT02 siedzi w tych wszystkich konsolach. I to dlatego czasami może Wam się wydawać, że gry na nie wyglądają jak z NES-a, ale są jakby troszkę inne. To przez te właśnie kilka udogodnień, jakie wprowadza VT02. I przez to można pomyśleć, że mamy tutaj do czynienia z jakimś autorskim systemem udającym NES-a, ale tak naprawdę jest to NES, tylko że na sterydach. A teraz informacja, która może Was lekko zszokować. VT02 może zupełnie spokojnie pracować jako zwykły klon NES-a z normalnymi kartridżami i często tak pracuje. Większość konsoli przenośnych, jeśli nie wszystkie, które są Famiklonami z obsługą kartridży, posiada w sobie właśnie te chipy. Tylko wkładane do nich oryginalne Famiklonowe kartridżowe gry piraty nie obsługują ich możliwości. No i tylko tyle. To jednak nie wszystko. Pewnie nie pamiętacie, ale przy okazji recenzji jednego z klonów NES-a z portem HDMI, sam już niestety nie pamiętam którego, zwróciłem uwagę na to, że układ weń wbudowany ma właśnie wyprowadzenia wideo jak do ekranu LCD, co daje lepszą jakość obrazu. No właśnie, okazuje się, że gro klonów współczesnie produkowanych, czyli powiedzmy z tych z ostatnich 10-20 lat, posiada w sobie właśnie te układy. Szczególnie jeśli te klony mają magiczny przełącznik z PAL-a na NTSC, to możecie być prawie pewni, że w środku jest właśnie VT02. Także retrony, retrobity, sami rozumiecie. Siedzi w nich układ VT02 albo układ VT03, kolejny, który ma jeszcze dodatkowo rozszerzone możliwości graficzne, prawie dościgające SNES-a. Oczywiście tylko w tych dziwnych grach produkowanych przez Nice Code Software i kilka innych studio. A dlaczego uważam, że w tych konsolach z Lidla siedzi VT02, a nie VT03, chociaż nie ma tutaj o tym żadnej informacji tak fizycznie? No to wynika z listy tytułów. Choć oczywiście zawsze mogę się mylić i możemy mieć w tej konsolce układ VT03, ale tylko gry z VT02. Wracając na chwilę do Nice Code Software. Jeśli chodzi o swoją bibliotekę gier, to stosowała ta firma kilka podejść. Część ich gier to haki gier oryginalnych, później ulepszane do technologii VT02. Część z nich to, o dziwo, produkcje zupełnie legalnie licencjonowane. Część to ich autorskie, oryginalne projekty, czasami jednak korzystające z własności intelektualnych firm trzecich, czasami znowu nielegalnie, czasami z posiadaną licencją. Ta cała stworzona biblioteka w miarę różnych tytułów następnie była przez Nice Code Software miksowana i powstawały ich własne haki i przeróbki. Dlatego w tym momencie mamy ich tytułów kilkaset. A co ciekawe, część gier tej firmy wyszła też w formie prawdziwych fizycznych kartridży z pojedynczymi tytułami albo składankami. Oczywiście tak wydawane mogły być tylko te gry, które nie korzystały z rozszerzeń chipów VT. Trzeba jednak przyznać, że większość biblioteki tych tytułów trafiała głównie na konsolki plug and play. Samo VR Technology nie poprzestało na 8 bitach i wypuściło serię układów 16-bitowych VT168, 268, 368, 369, które trafiły do kolejnych konsolek, np. do tej My Arcade Retro Arcade Machine X czy X. Niestety możliwości sprzętowe to jedno, a same gry to niestety drugie. I choć te konsole są naprawdę super sprzętowo wykonane i naprawdę ładnie i solidnie się prezentują, to nadal nadają się do grania tylko przez chyba dzieciaki, a nie przez fanów retro, którzy oczekują bardziej, że tak powiem, pełnych tytułów. No chyba że zawierają licencjonowane gry. To wtedy spoko. Nice Code Software oczywiście produkowało gry i dla tych konsolek, zarówno takie pełne 16-bitowe tytuły,
choć też sporo tytułów napisała tutaj też inna firma z tego segmentu, Wakesync, ale bez dygresji. Także Nightscope Software produkowało też takie pełne 16-bitowe wersje swoich gier, ale też portowało sporo gierek 8-bitowych z chipów VT2, VT3. Bo choć te nowsze układy nie są z tymi starymi kompatybilne, to są dosyć do nich podobne, bo napędzane są, tylko się tutaj nie przewróćcie, napędzane są dwoma procesorami 6502. Przy czym główny z tych procesorów działa z prędkością 5 MHz, a drugi zajmujący się generacją dźwięku z prędkością 20 MHz, a i mają dodatkowo zmodyfikowane jednostki ALU, tak by mogły operować na danych 16-bitowych. Przy okazji to, że oryginalny NES i Famicom jest napędzany nielicencjonowanym pirackim klonem procesora 6502, to powinniście już wiedzieć, bo kilka razy o tym wspominałem. Ale dla pewności wspomnę raz jeszcze. Nintendo sklonowało, spiraciło procesor MOSa z komodorków i atarynek, po czym stało się wielkim przeciwnikiem piractwa i klonów. Samo istnienie 16-bitowych wersji 6502 w sumie fanów tych procesorów nie powinno dziwić, bo ich wersje takie są dostępne i dosyć szeroko używane. Podobny procesor napędza chociażby SNESa, choć te od VT od tego ze SNESa są bardziej 16-bitowe, bo mają 16-bitową szynę danych, a w SNESie procesor ma tylko 8-bitową szynę danych. Ostatnia dygresja przy okazji, nie do końca wiadomo, czy wersja procka ze SNESa jest dalej piracka, czy tym razem Nintendo zapłaciło twórcom oryginału, bo nie można niestety nigdzie znaleźć na ten temat informacji. Ale to była dygresja, więcej już nie będę ciągnął. Reasumując, konsolka z Lidla jest więc sprzętem będącym klonem NESa czy Famicoma, opartym na układach NES on a Chip VT02, ewentualnie VT03 firmy VR Technology z wgraną szeroką biblioteką gier od Nightscope Software. Od cała tajemnica. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, pamiętajcie o wsparciu na YouTubie i Patronite. Zapraszam na serwer Discorda i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.